Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przechodzimy już zgodnie z zapowiedzią do termodynamiki i zaczniemy to troszkę w innej kolejności niż zwykle w podręczniku, więc od razu od teorii kinetycznej gazów troszkę przekształceń będzie i zdefiniujemy przy okazji pojęcie gazu doskonałego. No może od tego zacznijmy. To pojęcie gazu doskonałego to jest pewna idealizacja, czegoś takiego w rzeczywistości nie ma, ale rzeczywiste gazy w pewnych warunkach zachowują się podobnie jak ten wymyślony przez nas obiekt zwany gazem doskonałym. Więc co to jest ten gaz doskonały? To jest taki gaz składający się z identycznych cząsteczek i spełniający takie warunki. Ja tu w 4 punktach to zapisałem. Brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek. Objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu. Zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste i cząsteczki znajdują się w ciągłym, chaotycznym ruchu. Taki wymysł człowieka, ale bardzo często właśnie te pewne uproszczenia, idealizacje powodują, że uzyskuje się, znaczy prostsza jest analiza matematyczna, a potem dostosowujemy ten nasz wymyślony obiekt do rzeczywistego gazu. Jak powiedziałem, że w pewnych warunkach gazy rzeczywiste zachowują się podobnie jak gaz doskonały. A to określimy później. No i teraz spróbujmy właśnie wyprowadzić podstawowe równanie tej teorii kinetycznej gazów dotyczące związku między ciśnieniem, objętością gazu i średnią energią kinetyczną cząsteczek. No i w tym celu załóżmy, że w naczyniu w kształcie sześcianu o boku równym L znajduje się N duże cząsteczek gazu doskonałego. I teraz, żeby trochę analizę matematyczną sobie uprościć, ale to uproszczenie wcale nie zmniejszy ogólności tego wzoru, założymy, że cząsteczki będą poruszały się między tymi trzema parami równoległych, przeciwległych ścianek. Czyli między parą dwóch przeciwległych ścianek będzie poruszała się 1/3 wszystkich cząsteczek, czyli 1/3 n cząsteczek. I tu zapisaliśmy właśnie, załóżmy, że w naczyniu w kształcie sześcianu o boku równym L znajduje się n dużych cząsteczek gazu doskonałego. Załóżmy również dla uproszczenia analizy, że 1/3 n cząsteczek porusza się pomiędzy parą przeciwległych ścianek naczynia. O, nie wiem, czy pokazywałem. No i teraz mamy to naczynie w kształcie sześcianu i między na przykład tą ścianką i tą ścianką poruszają się chaotycznie cząsteczki. Inne się poruszają między tymi ściankami, a jeszcze inne między którymi już było między tymi ściankami i jeszcze między tymi tu w tym kierunku, tak? Czyli trzy pary przeciwległych ścianek i cząsteczki tylko poruszają się między nimi. No i teraz będziemy starali się wyprowadzić wzór na ciśnienie gazu, czyli ciśnienie wywierane przez gaz na daną ściankę, bo to ciśnienie musi być wszędzie takie samo, tak? Więc definicja ciśnienia to małe p to jest całkowita siła, która będzie działała na ściankę przez pole powierzchni ścianki. No i właśnie to F jest całkowitą siłą działającą na daną ściankę, a S to jest pole powierzchni tej ścianki. No, pole powierzchni ścianki o boku L, czy kwadratu o polu L, to będzie L do kwadratu, tak? No i teraz na daną ściankę będą działały te pojedyncze cząsteczki
czyli całkowita siła działająca na ściankę będzie sumą sił, z jaką pojedyncze cząsteczki uderzają w tą ściankę. No, tych cząsteczek jest 1/3 n, znaczy tych akurat poruszających się między daną parą przeciwległych ścianek, czyli musimy sumować, żeby całkowitą siłę uzyskać. To trzeba sumować właśnie 1/3 n takich wyrażeń, gdzie to są te siły, z jakimi pojedyncze cząsteczki uderzają o daną ściankę naczynia, aż do 1/3 n, bo tyle ich się tu porusza. No i teraz zajmijmy się tą pojedynczą siłą, z jaką jedna cząsteczka uderza o ściankę. Właściwie średnim wkładem pojedynczej cząsteczki w tą całkowitą siłę działającą na ściankę. W czasie zderzenia sprężystego, to niewyraźnie napisałem, dobrze, w czasie idealnie sprężystego, muszę pokazać to, żeby było, w czasie idealnie sprężystego zderzenia cząsteczki ze ścianką naczynia, wartość zmiany pędu cząsteczki wynosi, to jest wartość zmiany pędu, to jest 2p równa się m razy v. No zaraz to wyjaśnię. To już kiedyś tam było przy zadaniach jeszcze z dynamiki, ale pewnie nie pamiętacie, więc szybkie wytłumaczenie. Gdzie jest ten długopis? Tu jest. Więc tu jest ścianka naczynia. Ona jest ustawiona tak prostopadle. I cząsteczka o pędzie początkowym uderza w tą ściankę idealnie sprężyście, odbija się i wartość prędkości jej się nie zmienia, jeżeli jest to idealnie sprężyste zderzenie z masywną ścianką, czyli pęd końcowy co do wartości jest równy pędowi początkowemu. No a teraz chcąc znaleźć wektor zmiany pędu, to musimy wektorowo odjąć od wektora pędu końcowego wektor pędu początkowego. No to jest, aby odjąć wektor, to jest to samo, co dodać wektor do niego przeciwny. Więc do wektora pędu końcowego dodajemy wektor minus pęd początkowy, czyli przeciwny do tego, tu jest narysowane, o tej samej długości są te wektory pędów, ponieważ wartość pędu nie uległa zmianie. I teraz suma tych dwóch pędów, pk i minus pp, daje nam wektor zmiany pędu, czyli to będzie ten wektor tu wyżej. Widzimy, że on jest 2 razy dłuższy od wektora pędu końcowego lub tego początkowego, czyli że wiemy, że pęd początkowy i pęd końcowy to jest m razy v, wartość prędkości jest taka sama, czyli wartość zmiany wektora pędu to będzie 2 razy taka wartość, czyli 2mv. No to jest takie typowe zadanie, część typowego zadania z dynamiki. Ten fragment się często tam powtarza w zadaniu. No i teraz przejdźmy dalej. Dana cząsteczka będzie uderzała w tą samą ściankę naczynia co taki czas, delta t równa się 2L przez V. Bo jak cząsteczka uderzy o daną ściankę, to następny raz odbije się od tej ścianki, odbije się od tej pozostałej i wróci jeszcze raz do tej, czyli będzie uderzała o tą ściankę, przebywając w międzyczasie drogę tu L i jeszcze raz L, bo musi wrócić, czyli 2L z prędkością V, czyli właśnie czas ruchu tej cząsteczki od jednego uderzenia o daną ściankę do drugiego uderzenia o tą samą ściankę, to będzie droga przebyta przez tą cząsteczkę, czyli 2L, przez prędkość cząsteczki. No i teraz obliczymy średni wkład do całkowitej siły działającej na daną ściankę pochodzący od pojedynczej cząsteczki. I tu wykorzystujemy uogólnioną postać drugiej zasady dynamiki, to że wypadkowa siła to jest zmiana pędu przez czas. Wektorowo, żeby zapisać to tu wektor przy F1, tu też bez tej wartości bezwzględnie. A teraz wartość tej siły to jest wartość zmiany pędu przez czas. No i teraz właśnie wartość zmiany pędu pojedynczej cząsteczki w czasie jednego zderzenia
to jest właśnie 2mv. No tu pisaliśmy już jedynkę, to można dla f1, 2, f3 tu i kolejne indeksy wstawić. Oczywiście dla tej pierwszej cząsteczki to obliczymy. No i teraz co jaki czas taki pęd jest tracony w czasie zderzenia przez cząsteczkę ze ścianką, w czasie właśnie tym 2L przez V, czyli ten czas, jak wstawimy ten czas 2L przez V, to zyskamy jak gdyby taki średni wkład tej pojedynczej cząsteczki w całkowitą siłę, która działa na naszą ściankę. Czyli uśredniliśmy jak gdyby wkład tej cząsteczki. A ponieważ tych cząsteczek bardzo dużo jest, to tak naprawdę jak gdyby jest ciągły ten nacisk na ściankę, bo w danym momencie ileś tam cząsteczek uderza, tuż po nich kolejne uderzają, także że obliczenie tej średniej wartości to jest tu sensowne. To przekształcamy to równanie, dzielimy przez ułamek, czyli mnożymy przez odwrotność, V przechodzi do góry, o gdzieś tu jedynkę zgubiłem pewnie. No tu jeden. Tak, tu jedynkę, bo to później tą jedynkę umieściłem, do tego tu zapomniałem jeszcze, to jest jedynka. Dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, więc mamy v1 do kwadratu, dwójka się skraca z dwójką i to f1 to jest ten wkład, średni wkład pojedynczej cząsteczki w całkowitą siłę działającą na daną ściankę. No to teraz obliczmy tą całkowitą siłę. To F to jak mówiliśmy, to jest suma tych 1/3 n sił pochodzących od tych cząsteczek, które między daną parą ścianek się poruszają. Więc musimy w miejsce F1, F2 aż do tej ostatniej wartości wstawić takie wyrażenie. Tylko będzie, L jest to samo, masa cząsteczek jest taka sama, więc te średnie, te prędkości tych cząsteczek mogą być różne. One się chaotycznie poruszają, jedne szybciej, drugie wolniej. Także że te prędkości są różne, mogą być różne dla różnych cząsteczek, więc z indeksami tu wstawiamy te kolejne wyrażenia tego typu, tylko tu będzie indeks V1, V2, V3 i tak dalej, aż do V1/3 n. Więc mamy tą sumę już. No i teraz, chcąc obliczyć ciśnienie gazu, musimy tą całkowitą siłę podzielić przez pole powierzchni, jako działa na ściankę pojedynczą, podzielić przez pole powierzchni tej ścianki. Pole powierzchni kwadratu to jest L, długość boku do kwadratu, tak? Czyli L kwadrat. Więc jak podzielimy teraz takie wyrażenia jeszcze przez L kwadrat, to tak pomnożymy, tak jakby pomnożyć przez 1 przez L kwadrat, czyli to będzie L do trzeciej, L do trzeciej, L do trzeciej, więc od razu już to zapisałem to L do trzeciej w mianowniku. No i troszkę matematycznych operacji będzie, sprytnych, więc wyłączymy to L do trzeciej przed nawias, właściwie 1 do L do trzeciej wyłączymy, ale właśnie to L do trzeciej to jest objętość gazu, objętość tego sześcianu, czy objętość tego gazu również. Więc od razu wyłączymy to przed nawias 1 przez V, bo to jest w mianowniku, to objętość L do trzeciej. Tu uzyskaliśmy wyrażenia mv1 kwadrat i tak dalej. I one są dość podobne do energii kinetycznej. Gdybyśmy mieli pod tymi wyrażeniami dwójki, to byłaby suma energii kinetycznych tych cząsteczek poruszających się między daną parą ścianek. No to więc zróbmy tak, żeby te dwójki tu się pojawiły, ale nie można tak sobie dwójki dopisać, żeby wynik się nie zmienił, skoro podzieliliśmy przez 2, to musieliśmy też pomnożyć tą prawą stronę przez 2, więc tu się też dwójka pojawia. I teraz już tu mamy sumę energii kinetycznych wszystkich cząsteczek, które poruszają się między daną parą ścianek. A teraz jak chcemy otrzymać średnią energię kinetyczną tych cząsteczek, to trzeba podzielić teraz sumę tych energii kinetycznych przez ilość tych cząsteczek, ilość tych wyrażeń, które tu mieliśmy, czyli ilość cząsteczek, które się poruszają między daną parą ścianek. No to ilość tych cząsteczek to jest 1/3 n. Między daną parą ścianek porusza się 1/3 n cząsteczek, tak przyjęliśmy w tym uproszczeniu. Czyli podzielimy teraz przez 1/3 n ten cały nawias, ale tak jak wcześniej, żeby nie zmienić wartości, musimy jednocześnie przez 1/3 n to wyrażenie pomnożyć. To niby to jest, to nic nie zmienia, ale zmiana formy jest istotna.
No i wtedy to, co mamy w tym nawiasie, to jest średnia energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki. No bo suma energii kinetycznych tych cząsteczek przez ich ilość. Ilość to jest 1/3 n, znaczy poruszających się między parą przeciwległych ścianek. No to w takim razie otrzymujemy już wzór, który będzie 2n przez 3v razy, a ten cały nawias to jest średnia energia kinetyczna i ona często się oznacza w ten sposób, to jest E z tą kreską na górze. Czasami się pisze E średnie, albo czasami w ten sposób. No i właśnie trzeba pamiętać, czym jest ta średnia energia. To jest średnia energia kinetyczna, ale pojedynczej cząsteczki. Tak? No i teraz łączymy początek, czy P równa się T, bo łączymy początek z końcem. No najczęściej się to przedstawia jednak w tej postaci z tą objętością po drugiej stronie, czyli mnożymy jeszcze przez objętość, mamy P razy V, czyli iloczyn ciśnienia gazu i objętości gazu, to równa się 2/3 n, gdzie jest ilość cząsteczek tego gazu doskonałego, a razy E z tą kreską to jest razy średnia energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki. I właśnie później zdefiniujemy temperaturę w skali bezwzględnej i właśnie to powstanie dość prosty wzór, bardzo ważny dla gazów, ale właśnie ta prostota tego wzoru, bo tam temperatura się właśnie pojawia w skali bezwzględnej, prostota wynika po prostu z definicji. My po prostu połączymy definicję temperatury ze średnią energią kinetyczną pojedynczej cząsteczki. I po prostu gdybyśmy inaczej temperaturę zdefiniowali, a można było, można różne skale wymyślić temperatury, zresztą to następna lekcja będzie o właśnie definicji temperatury, to będzie zerowa zasada termodynamiki. Gdyby inaczej zdefiniować temperaturę, to wzory się skomplikują, więc bardzo ważne było, żeby powiązać temperaturę z jakąś bardzo istotną cechą tego gazu i właśnie powiązano temperaturę ze średnią energią kinetyczną i dlatego pewne wzory opisujące właśnie gazy mają w miarę prostą postać, ale mówię, ta prostota wynika z wyboru, z definicji wielkości opisującej, znaczy gaz doskonały i gaz też rzeczywisty. Także właściwy dobór wielkości fizycznych sprawia, że ten opis świata staje się albo się bardzo komplikuje, albo się troszeczkę upraszcza, więc tu w tym przypadku ludzkość postąpiła rozsądnie, ale o tym to już będzie w kolejnym odcinku. Tak? To jeszcze może tylko pokażę, bo nie wiem, czy zawsze ta kamera, bo czasami patrzę na kartkę, a nie wiem, czy to w kamerze było wszystko. Więc jeszcze raz szybciutko pokażę, co tu było. No jeszcze definicję, ta druga kartka. Definicja gazu doskonałego. Czasami można w innej formie to ująć, ale takie chodzi o te same cechy. Tu pewne uproszczenie założyliśmy. Właśnie mimo, że tu uproszczaliśmy, że te cząsteczki poruszają się tylko między parami przeciwległych ścianek, to rezultat tego rozumowania jest bardzo ogólny, a sposób wyprowadzenia jest najprostszy z możliwych. Jak ktoś by chciał poszukać gdzieś tam, czy w internecie, jak skomplikowane może być to wyprowadzenie przy znaczy braku tych dodatkowych założeń, i to zbędna komplikacja i tak prowadząca do tego samego wzoru, to byście zobaczyli, że to jest już najprostsze wyprowadzenie z możliwych. No dobrze, i to tak na początek z termodynamiki i wchodzimy już w nowy dział i do zobaczenia, do usłyszenia.